Pewnie większość z Was kojarzy taką sytuację. Przez wiele miesięcy, może nawet lat, używacie jakieś jedne konkretne perfumy. Zakładacie je regularnie, może nawet codziennie. Bardzo je polubiliście, czujecie, że to dosłownie zapach stworzony dla Was. W pewnym momencie jednak Wasz flakon sięga denka. No i co wtedy? Wtedy idziemy zazwyczaj do perfumerii i chcemy kupić kolejny flakon tego samego zapachu. Kupujemy, otwieramy go, psikamy. No i czujemy, że jednak coś jest nie tak. Niby to ten sam zapach, ale trochę się zmienił. I teraz pytanie, co się w ogóle stało? Dlaczego ten zapach się zmienił? Dlaczego w ogóle zdaje się pachnieć gorzej? Dziś spróbujemy sobie na to odpowiedzieć. Dlaczego perfumy tak często się zmieniają? Cześć, witajcie. Zanim się rozkręcę, muszę Wam serdecznie podziękować, ponieważ kanał ostatnio przebił barierę 1000 subów i ta liczba dalej prężnie rośnie. Mega mnie to cieszy, bardzo Wam dziękuję, że tutaj regularnie zaglądacie, że wchodzicie ze mną w dyskusję w komentarzach. Bardzo Wam dziękuję, bardzo mnie to motywuje do dalszej pracy i rozwijania kanału. Mam nadzieję, że ten trend uda nam się utrzymać. Zauważyliście też ostatnio, że dźwięk był masakryczny, ja wiem. To był eksperyment, myślałem, że uda mi się go nagrać bez mikrofonu. To był głupi pomysł, dlatego dziś już wrócił, tym razem nowy mikrofon. Dajcie mi proszę znać w komentarzach, czy dźwięk jest teraz ok, czy jest przyjemny dla Waszych uszu. No dobra, ale wróćmy teraz do tematu. Co jest grane? Dlaczego te perfumy muszą się tak często zmieniać? Pierwsze, co nam przychodzi na myśl, kiedy o tym myślimy, to są te tak zwane reformulacje. Te straszne reformulacje, które sprawiają, że formuły naszych ulubionych perfum ulegają zmianie. I okej, do tego się za moment odniosę, natomiast już teraz powiem Wam, że to nie jest jedyny czynnik i według mnie wcale nie najważniejszy. Są inne, o wiele istotniejsze, o których nie wiem w ogóle dlaczego bardzo rzadko się mówi. Dlatego teraz chciałbym właśnie z Wami po kolei omówić kilka tych takich głównych czynników, które sprawiają właśnie, że te perfumy na przestrzeni miesięcy czy też lat ulegają zmianie. Pierwsze, co właśnie już Wam zapowiedziałem, to reformulacje. Kto choć trochę interesował się tematem perfum, z pewnością już co nieco o reformulacjach słyszał. Dla tych z Was jednak, którzy pierwszy raz spotykają się z tym terminem, wyjaśniam. Reformulacje to są takie celowe, zamierzone przez producenta zmiany w formule, czyli po prostu w składzie naszych perfum. Dlaczego one mają w ogóle miejsce? Różnie. Czasami to są kwestie finansowe, czasami to są kwestie sprzedażowe, czasami kwestie regulacji prawnych, które obowiązują producentów. Temat reformulacji generalnie, słuchajcie, jest mega interesujący. Narosło też wokół niego sporo mitów, dlatego ja uznałem, że w tym odcinku, który jest bardziej takim wprowadzeniem do tematu, nie będę się szczególnie nad tym rozwodził. Nagram osobny odcinek o reformulacjach, gdzie opowiem Wam dokładniej dlaczego i w jaki sposób one przebiegają. Natomiast dziś wspominam o nich tylko dlatego, żeby potwierdzić, że rzeczywiście one mają miejsce i jeśli na przykład używamy jakiś perfum przez długi okres czasu, typu 4-5 lat, no to jest spora szansa, że na tą wyczuwalną zmianę zapachu wpłynęła właśnie reformulacja. Natomiast być może niektórzy z Was kojarzą takie historie, że na przykład jakiś lubiony przez dużą rzeszę osób zapach się zmienił i napisali oni do producenta z pytaniem, czy on coś tam kombinował w składzie tych perfum. No i producent odpowiada, że nie, wcale tej reformulacji nie było. No i teraz z jednej strony mamy dużą grupę osób, która czuje jakąś zmianę, więc to chyba nie jest jakieś zbiorowe urojenie, ale producent pisze, że teoretycznie nie ma opcji, żeby tutaj coś się zmieniło w składzie. No i teraz co, czy ten producent nas oszukuje? No właśnie nie do końca, słuchajcie. I tutaj wchodzimy w kolejną kwestię, mianowicie to, że naprawdę bardzo często każda partia perfum pachnie trochę inaczej. To jest coś, o czym rzadko się mówi, a wydaje mi się, że dotyczy większości, jeśli nie w ogóle wszystkich producentów. Mianowicie, jeśli my sobie weźmiemy dwie butelki tego samego zapachu z różnych partii i zaczniemy się tak wąchiwać, to uwierzcie mi, że naprawdę praktycznie prawie zawsze znajdziemy jakieś różnice. Dlaczego tak się dzieje? Wspomniałem Wam już kiedyś o tym, że nuty nie są tożsame ze składnikami. I tak jak w nutach mamy zazwyczaj podanych kilka, tam około 10 elementów, tak jeśli sobie przypomnicie te analizy perfum, które Wam pokazywałem,
no to tam rzeczywista ilość tych składników idzie w dziesiątki, czasami nawet powyżej setki. I teraz im większe skomplikowanie takiej receptury, tym większa szansa, że każda partia będzie pachniała trochę inaczej. Choćby z racji tego, że składniki użyte do produkcji z partii na partię mogą pachnieć delikatnie inaczej. Zwłaszcza jeśli producent używa dużo składników naturalnych. To słuchajcie, naprawdę nie jest tak, że ta natura jest tak idealna, że jest nam w stanie w każdym zbiorze dać idealny olejek. Zawsze się będą te olejki różnić swoją własną kompozycją, mianowicie proporcją różnych molekuł, a dodatkowo jeszcze dochodzą takie kwestie jak na przykład jakieś zanieczyszczenia po produkcji i też z partii na partię mogą być one delikatnie inne. A kolejną jeszcze kwestią, która tutaj odgrywa dużą rolę, jest to, jak wygląda sam proces produkcyjny takich perfum. Mianowicie, jak duży jest utrzymany taki, byśmy powiedzieli, reżim produkcji. Bo o ile sobie weźmiemy jakieś takie największe koncerny perfumowe, które mają całkowicie zautomatyzowaną tą linię, no to one są w stanie bardzo dokładnie kontrolować te wszystkie parametry. Ale jeśli sobie weźmiemy jakieś mniejsze zakłady, czy nawet takie rzemieślnicze pracownie jak moja, no to okej, widzicie na przykład, że mam bardzo dokładne, profesjonalne wagi, ale mimo wszystko zasadniczy, taki główny element odgrywa tutaj zawsze czynnik ludzki. A też, słuchajcie, są producenci, którzy, prawdę powiedziawszy, nie zawsze przykładają aż tak dużą wagę do tej powtarzalności procesu. Na przykład nie zawsze biorą pod uwagę, by perfumy dojrzewały dokładnie w ten sam czas, w tych samych warunkach. Jest to dla nich po prostu mało istotne. No więc w przypadku niektórych firm naprawdę z partii na partię możemy wyczuć, że producent jakoś nie trzyma się szczególnie tych standardów i coś tam zawsze jakieś różnice są. Dobrym chyba przykładem takiej partii jest na przykład Creed i jego osławiony Aventus, gdzie fani tego Aventusa dosłownie z partii na partię porównywali sobie te delikatne różnice, które właśnie tutaj wyniknęły. Ok? Czyli dochodzimy w sumie do tego, że nawet jeśli producent rzeczywiście mógł kompletnie nic nie kombinować w składzie perfum, mógł nawet nie być świadomy, że coś poszło inaczej, to w procesie produkcji mógł się zmienić jakiś drobny parametr, który wpłynął na to, że ten zapach w rezultacie w kolejnej partii pachnie inaczej niż w poprzedniej. No i teraz dochodzimy do trzeciego i moim zdaniem najważniejszego elementu, mianowicie to, słuchajcie, że perfumy zmieniają się w czasie. I teraz to jest chyba coś, co wydaje nam się w pewien sposób oczywiste, prawda? W miarę jak my sobie zużywamy te perfumy, to przecież nie jest tak, że one pachną cały czas identycznie tak samo. Natomiast rzadko kiedy my jesteśmy w stanie sobie powiązać to z tym zjawiskiem, które omawiamy w dzisiejszym filmiku. No bo teraz jak to działa? W miarę jak my sobie zużywamy takie perfumy, to w nich zachodzą różne procesy. Głównie to są procesy utleniania. Czasami wręcz my mówimy nawet o tym, że te perfumy jak dojrzewają, no to one tak jakby nabierają mocy, tak? Stają się takie pełniejsze. I to jest właśnie efekt tych reakcji, ponieważ w miarę jak my sobie zużywamy te perfumy, no to stosunek powietrza, tlenu do zawartości perfum zmienia się i te reakcje zachodzą coraz szybciej. W rezultacie te perfumy tak pod względem chemicznym mają coraz bogatszą kompozycję, ponieważ z jednej strony mają te utlenione związki, z drugiej jeszcze te nieutlenione. Ta kompozycja wtedy pachnie dla nas pełniej, a w dodatku tu dochodzi jeszcze taka właściwość, że często te utlenione wersje pachną dla naszego nosa po prostu bardziej intensywnie i tak bardziej wyraziście niż ich pierwotne nieutlenione wersje. I teraz może posłużę się tutaj jakimś przykładem, słuchajcie. Mam tu perfumy Loves od włoskiej marki Unum. Z nimi wiąże się taka ciekawa historia, ponieważ kiedyś firma, która produkowała na zlecenie marki Unum te zapachy, w jakiś sposób nie dogadała się z tą marką. Unum nie odebrało po prostu całej partii tych perfum i w rezultacie ta firma produkcyjna, żeby się tego jakoś pozbyć, wystawiła całą partię na serwisie eBay. W środowisku perfumowym się wtedy na to dosłownie rzuciliśmy, ponieważ były to po prostu bardzo fajne perfumy i wtedy były w super okazyjnych pieniądzach. Sam zamówiłem, słuchajcie, wtedy 3 flakony. Jeden dla siebie, jeden dla mojego taty, a jeden dla mojego kolegi Dawida. I teraz tak, po około roku z Dawidem zauważyliśmy, że te nasze perfumy to chyba się jednak trochę różnią od siebie. Nie byliśmy tego do końca pewni, to było tylko takie wrażenie, ponieważ każdy z nas nosił swoją wersję, wiadomo. No ale stwierdziliśmy, że przyjrzymy się temu i zrobimy porównanie. Pożyczyłem flakon od mojego taty, wziąłem swój flakon, wzięliśmy flakon Dawida.
I porównaliśmy sobie ręka w rękę, bloter w bloter, wszystkie te 3 wersje. I słuchajcie, wszystkie 3 pachniały kompletnie inaczej. Jedna z nich się zrobiła taka bardziej metaliczna, bardziej uwypuklone zostały akcenty goździka. Kolejna jakby tak przygasła, była taka popiołowa. W dodatku każda z nich różniła się też parametrami, zwłaszcza projekcją. A słuchajcie, mówimy tu o perfumach, które są dokładnie z tej samej partii produkcyjnej. To, co nalano do tych flakonów, to jest, słuchajcie, dokładnie ten sam sok. Wystarczył tylko rok tego, że każdy z tych flakonów spoczywał w innych warunkach. Każdy z nas po prostu pewnie miał trochę inną temperaturę, inną może wilgotność, plus jeszcze każdy z nas w trochę innym tempie je zużywał. I to wystarczyło, żeby dokładnie ten sam flakon, ten sam zapach, ta sama formuła pachniały kompletnie inaczej. I teraz, żeby to jakoś odnieść do tego naszego case'u z początku filmiku, no to kiedy my sobie kupujemy kolejny flakon tych samych perfum? Zazwyczaj, kiedy albo już się nam ten poprzedni zużył, albo już się kończy, tak? Mamy tam ostatnie krople. Więc jak już kupimy ten nowy flakon i poczujemy różnicę, no to co my porównujemy właściwie? No my porównujemy ten stary, już mocno dojrzały, utleniony, ten, który już nabrał tej takiej mocy sok, z kompletnie świeżym, jeszcze nieutlenionym, niedojrzałym i być może nie musiała tutaj zajść żadna reformulacja, być może już samo to sprawiło, że po prostu ta stara wersja pachniała nam lepiej. Zwłaszcza, że jak my zużywamy perfumy na przestrzeni miesięcy czy nawet lat, no to te procesy zachodzą tak powoli, że zazwyczaj po prostu nie zdajemy sobie sprawy z tego, że ten zapach mógł się aż tak wyraźnie zmienić. I według mnie, słuchajcie, to właśnie to, a nie reformulacje są najczęstszą przyczyną tego, że my czujemy, że nowsze wersje jakiegoś zapachu pachną gorzej niż te starsze. To prawdopodobnie w większości jest rzeczywiście kwestia tego dojrzewania, ponieważ często reformulacje, słuchajcie, jak są robione, to w taki sposób, żeby ten zapach mimo wszystko nie różnił się aż tak mocno, żeby to nie było tak zauważalne. I często właśnie po reformulacji ten zapach różni się, ale nie aż tak w wyrazisty sposób, jak to, jak ten zapach zmienia się pod wpływem czasu po prostu. Osobiście, słuchajcie, lubię w tym temacie budować sobie takie odniesienie trochę do świata wina. No bo jak jest z winem? My doskonale zdajemy sobie sprawę, że będzie ono smakowało za każdym razem trochę inaczej. Nawet jeśli my weźmiemy sobie ten sam szczep z tej samej winnicy, no to każda butelka może smakować trochę inaczej, w zależności od rocznika, czy tego po jakim czasie od zabutelkowania ją otworzymy, czy nawet w jakich warunkach je pijemy. I wydaje mi się, że fajnie podobną analogię zastosować do świata perfum. Wiem, że to ciężkie, ponieważ większość z nas zżywa się z perfumami, po prostu chcielibyśmy, żeby pachniały tak samo, ale po prostu nie tak działa świat, nie tak działa chemia i nie tak działają nasze nosy, które po prostu są bardzo wrażliwe na te wszystkie zmiany i w mig je wychwytują. Fajnie byłoby też, żeby producenci trochę częściej o tym mówili, uświadamiali o tym, bo wydaje mi się, że dzięki temu nie mielibyśmy takiego wrażenia, że wiecie, coś rozgrywa się za naszymi plecami, tak, że może gdzieś ci producenci coś przed nami ukrywają. Podczas gdy tak naprawdę to, o czym Wam właśnie tutaj powiedziałem w tym filmiku, to naturalne właściwości perfum i wydaje mi się, że nawet jeśli sobie zdajemy z tego sprawę, to może nawet jesteśmy w stanie znaleźć jakiś pozytyw z całej tej sytuacji, tak? Jakąś taką dodatkową ekscytację, tak jak z winem, kiedy wręcz lubimy to, że każdy rocznik smakuje trochę inaczej i coś nowego nam pokazuje. I wydaje mi się, że z perfumami jest wręcz tak samo. Natomiast dajcie mi proszę znać, jaki jest Wasz stosunek do tej kwestii. Czy w ogóle spotkaliście się z taką sytuacją, że kolejny flakon tych samych perfum pachniał Wam kompletnie inaczej? Jakie jest tutaj Wasze podejście? Co o tym myślicie? A ja wrócę do Was już niedługo z kolejnymi perfumowymi tematami. Dzięki wielkie, trzymajcie się, na razie.